Jeżeli jesteś maniakiem prawdziwie klasycznych, oldschoolowych, szczerych i bezkompromisowych brzmień pachnących siarką, ale przy tym z pewną dawką finezji, na pewno ten album znasz na pamięć. A płytą dzisiejszą jest Venom at War with Satan. At War with Satan to trzecia płyta powstałego w Newcastle brytyjskiego heavy metalowego zespołu Venom, która ukazała się w 1984 roku. To album koncepcyjny opowiadający historię wojny między dobrem a złem, Bogiem a szatanem, w którym ta druga strona zwycięża. Co ciekawe, album był reklamowany jako przejście zespołu do mainstreamu. Ani tam zespół przeszedł, ani nie zaznał porażki. Według Kronosa inspiracją do powstania tego monumentalnego 20-minutowego utworu tytułowego zajmującego całą stronę a winyla była płyta Rush 2112. Niedługo po publikacji firma HMV zdecydowała się na wycofanie albumu ze sprzedaży ze względu na antychrześcijańskie treści. Utwór koncentruje się na postaci Abaddona, strażnika piekieł. Podobno jeszcze w szkole Kronos pisze historię, jak to piekło zbuntowało się przeciwko Bogu i zrzuciło go w ogniste otchłanie. W utworze At War with Satan cała historia zostaje rozwinięta. Na stronie B zaś znajdują się siarczyste smaki w stylu znanym z wcześniejszych wydawnictw zespołu. Na trzecim albumie zespół dojrzał do pisania piosenek, nie tracąc nic ze swojej ostrości. A ostatni utwór Argh to coś na zasadzie żartu. Gdy ukazały się dwa pierwsze albumy, krytycy mówili, że zespół nie potrafi grać, a utwory są nieudolne. Wydaje się, że Venom wziął sobie to do serca, pokazując im środkowy palec, ponieważ na trójce udowodnili, że są dobrymi muzykami, potrafiącymi bawić się dźwiękiem, którzy potrafią napisać prawdziwie heavy metalowe dzieło. Utwór tytułowy to prawdziwy epos muzyczny z zaskakującą głębią i bardzo dużą ilością warstw. Tak oto przymknęli recenzentów. Po nim jednak następuje kilka melodyjnych kawałków, które pokazują, że Venom to przede wszystkim rock and roll, zabawa oraz piekielny, buntowniczy łomot. Na pewno album ten jest najbardziej dopracowany z pierwszej fazy ich kariery. Łączy ambicje techniczne z chorym poczuciem humoru. Widać, że kawałkiem tytułowym chcieli zaistnieć jako artyści, a nie być postrzegani cały czas jako typy nagrywające gnioty nie do słuchania, czego efektem właśnie był At War with Satan. Produkcja na albumie przewyższa dwa pierwsze krążki. Jest czysta, ale na szczęście niewypolerowana, z ognistym pazurem. Bas wyraźnie słychać, a wraz z gitarami daje mięsiste brzmienie. Kronos drze chropowato i ostro. Wszyscy zresztą znamy tę jego manierę, która jest przecież nie do podrobienia. Co jeszcze jest bardzo ważne, to to, że utworem tytułowym udowodnili, że black metal nie musi być jednowymiarowy, że pięknie łączy się z innymi stylami, co zresztą później udowodnili następcy. Wydaje się, że jeżeli Welcome to Hell i black metal są albumami kluczowymi, torującymi drogę takim gatunkom jak thrash, black czy nawet death metal, to At War with Satan jest najbardziej ambitny, w którym zrobili wielki krok do przodu w pisaniu piosenek. W 1984 Venom byli u szczytu kariery, siedząc na tronie królów wczesnego ekstremalnego metalu z rzeszą fanów, którzy zastąpili im krytykę pismaków. Znaleźli się oni wtedy również na rozdrożu, czy grać heavy, czy może thrash, który zapoczątkowali. Nie wybrali jednak żadnej z tych dróg, krocząc własną ku niechybnej zgubie. Jednak tym albumem Kronos, Mantas i Abaddon zamknęli swoją początkową trylogię, która niewątpliwie stała się kamieniem milowym metalu. Nadszedł czas, by posłuchać fragmentów tego klasycznego, siarczystego krążka. Album rozpoczyna się monumentalnym 20-minutowym utworem tytułowym z wieloma zmianami temp oraz faktur muzycznych. Jest to najbardziej ambitny kawałek, jaki kiedykolwiek napisał Venom. O walce dobra ze złem przedstawia szatana jako potężną postać, która prowadzi swoje zastępy przeciwko boskiemu autorytetowi. Utwór to seria typowych dla zespołów riffów, od dumowych przez thrashowe do punkowych, z klimatycznymi interludiami między nimi, wściekłym wokalem Kronosa, który przeradza się również w melorecytację. Po 13 minucie pojawia się również piękna akustyczna sekcja, która kontrastuje z agresywnymi, chwytliwymi riffami. Ten kawałek to metalowa potworność o piekielnych proporcjach. Wije się i szarpie z młodzieńczą energią, jakby zaraz miał się rozpaść. Jednak zespół utrzymał go, tworząc swoje epokowe monstrum. Rip-Ride to już siarczysty atak w starym stylu, rozpoczyna się chaotyczną solówką oraz miarowym rytmem perkusji. Kronos przedstawia buntownicze życie na krawędzi, przełamywanie barier społecznych.
To prawdziwy szał ubrany w dźwięki. Cry-Wolf rozpoczyna się zniekształconym mówionym wstępem, następnie wchodzą gitary i bas, jakby były wyciągnięte z jakiegoś kawałka Motorhead. Świetny, rytmiczny, wkręcający utwór. Tekst bada tematy pierwotnych instynktów, walki oraz pociągu do ciemności. Na zakończenie proponuję dynamiczny Woman, Leather and Hell ze wściekłym wokalem. Utwór jest bardzo chwytliwy, również do machania łbem. Tekst jest pochwałą grzesznego, hedonistycznego stylu życia, gdzie granice moralności są przekraczane. Zapraszam Was teraz do obejrzenia fragmentu koncertu Venom z Kronosem, który odbył się podczas Summer Dying Cloud we wrześniu 2025 roku. Lay down your souls to the fucking rock! Come on, turn it up! Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. To wydanie jest z Castle Communication z 1992 roku. Okładka musiała szokować, gdyż na teksturze starej Biblii oprawionej w skórę umieszczono na środku odwrócony krzyż. Wraz z albumem miała ukazać się 100-stronnicowa książka The Book of Armageddon, zawierająca całą historię utworu At War with Satan, ale nigdy do tego nie doszło. Wkładka jest niesamowicie potężna. To taka rozkładówka stadionowa, gdzie na brązowym tle imitującym skórę po lewej jest krótka notatka na temat zespołu napisana przez Paula Elliota Skera. Po prawej umieszczono tytuły utworów wraz z twórcami, a pod spodem producentów oraz gdzie nagrano album. Na tyle wkładki widnieje duży napis The Book of Armageddon, a pod spodem umieszczono sentencję z pierwszego aktu pierwszej sceny Macbetha Szekspira, gdzie czarownice spotykają się, by zapowiedzieć nadchodzące wydarzenia i przeznaczenie Macbetha. Błyskawice i grzmoty sugerują zaburzenie porządku. Niżej odpowiednio przerobiona sentencja przez zespół. Na klasycznej srebrnej płycie CD wydrukowano logo zespołu, tytuł albumu oraz logo wydawcy, w tym wypadku Castle Communication. Na tyle pudełka wydrukowano tytuły utworów, info o producentach, inżynierach dźwięku oraz gdzie album nagrano, logo wydawcy oraz duży odwrócony krzyż, który mi osobiście kojarzy się z tym umieszczonym we wkładce do pierwszego albumu Black Sabbath. Jedni z fanów uważają, że At War with Satan to genialny epos, który stworzył z grupy chłopaków prawdziwy zespół. Inni zaś nie mogą przebrnąć przez jego progresywne zapędy i długość, uważając, że czasy dla takich tasiemców już się skończyły. Strona B swoimi krótkimi utworami pogodziła jednak chyba strony będące w sporze. Tak czy siak to kawał klasycznego grania, które zrodziło metal ekstremalny. Więc oddaj tej płycie hołd i padnij na kolana. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!